Tak, bardzo mi się podoba na Confront z tego względu, że miejsce jest super. To po pierwsze. Podobają mi się prelekcje i styl prowadzenia. I bardzo wspieram i bardzo mi się podoba, jak nasza warszawska scena JavaScriptu się rozwija. Od dziecka byłem techniczny, a programowanie, tak jak na jednej z dzisiejszych prelekcji mieliśmy fajne hasło, że naucz się programować albo zaprogramują ciebie, więc myślę, że to jest hasło, które w dzisiejsze czasy przedstawia idealnie. I bardzo lubię właśnie tą kontrolę, to zrozumienie, co się dzieje, dzięki czemu mogę nowych technologii używać bardziej świadomie. Dlaczego JavaScript? JavaScript to już 11 rok w moim przypadku mija, jak zajmuję się JavaScriptem. I na początku to była właśnie ten fan, że widziałem coś dynamicznego na mojej stronie internetowej, gdzie na początku robiłem tylko HTML, CSS, a tu nagle mogłem oprogramować dynamiczny content. Zaraz przed Ajax i już w ogóle umieszczanie dynamicznie, bez przeładowania strony czegoś na stronie, to było coś wow. No i chyba z perspektywy czasu widzę, że to była dobra inwestycja, ponieważ teraz JavaScript jest wszędzie i JavaScript jest na tyle uniwersalny, że mogę obecnie tworzyć w JavaScriptie aplikacje natywne na desktopa, na mobilne urządzenia oraz na weba po prostu, więc zaczęło się niewinnie, a okazało się, że to była super inwestycja. Myślę, że na początku, żeby zostać programistą, trzeba zadać sobie pytanie, czy mnie to bawi. Czyli trzeba spojrzeć na nasz świat trochę obiektowo i zobaczyć, czy potrafimy go rozłożyć na elementy i obiekty. Jeśli tak, to znaczy, że programowanie chyba jest dla nas, bo wtedy siadamy, rozkładamy ten świat na elementy i je oprogramowujemy i ożywiamy je w świecie takim już troszkę wirtualnym. Uważam, że łatwo jest nauczyć się programowania, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. 10 lat temu, kiedy ja zaczynałem, świat frontu, jak mówiąc o froncie, świat frontu był strasznie rozjechany, można powiedzieć, między przeglądarkami, vendorami. Obecnie jest to piękny świat do nauki programowania i bardzo szybko zwraca się nasz wysiłek, ponieważ od razu możemy coś zdeployować w chmurę i rozesłać znajomym link do działającej aplikacji. Więc zapraszam do JavaScriptu jako tego pierwszego języka.